Witam. Mamy coś, czego żeście się nie spodziewali. Zielony Ład. Witam Cię, Tomku. Witaj, Pawle. Czyli pielniki. Kolejny producent w naszej ofercie, firma Carré. Jest to jedna z najstarszych firm produkujących pielniki. Znana w Francji, bo ma dominującą pozycję, jeżeli chodzi o pielniki. Tak, firma właściwie wyrosła na pielnikach. Dokładnie firma tak. Carré we wschodniej części Francji, niedaleko notabene firmy Grégoire Besson. Dokładnie. Mamy coś nowego w ofercie. Przyjechało do nas świeżutkie Jeszcze ciepłe. w wersji, tutaj akurat mamy na kukurydzę, Tak jest. 75 cm rozstawu między rzędami, maszyna z przesuwną ramą, Tak jest z kamerą, dokładnie. która będzie nam prowadziła to I jeszcze po ma polu. czujniki do prowadzenia. I ma też czujniki dotykowe, które sobie jutro pewnie przetestujemy. Tomek, nie przedłużajmy. Jedziemy na pole, sprawdzimy ją w pracy. Tak jak obiecaliśmy, jesteśmy na polu, Tomek. I najważniejsze właśnie, tu sprawdzamy, czy działa. Jesteśmy na polu, w kukurydzy, 75 cm rozstawu międzyrzędzia. Dokładnie. Wjeżdżamy pielnikiem fajnie wyposażonym. Dokładnie. Żeby I to, co jest istotne, usunąć chwasty. bardzo przerywamy parowanie, bo chwasty to jest jedna strona, ale przerywamy parowanie i spójrzcie właśnie na pole. Jak widać, jak tu, mimo że jest susza, ale ziemia jest spulchniona i teraz, jak przyjdzie deszcz, to ma gdzie wsiąkać. Nie będzie spływała ziemia z pola, tylko zostanie na polu. To jest bardzo ważne. Tak jest, możemy powiedzieć, że dwa w jednym robimy, bo i spulchniamy ładnie tą glebę, rozkruszamy tutaj te duże bryły również Niszczymy chwasty. oraz niszczymy chwasty. Z drugiej strony jeszcze niektóre chwasty, nie dość, że są niszczone mechanicznie, to jeszcze dzięki gęsiostópkom, te, które są w linii wysiewu kukurydzy, Tak. są też przysypywane. Tak jest, ale też można doposażyć tą maszynę w podsiewacz nawozów. Czyli jak ktoś rozłożył dawki nawozu i teraz właśnie będzie robił dodatkową dawkę nawozu, to jak najbardziej ta maszyna może być z Tak jest, podsiewaczem nawozu. wtedy mamy na przykład zbiornik czołowy zamocowany z przodu ciągnika. Tak. Tutaj jest instalacja, oczywiście z rozdzielaczem i z przewodami, które doprowadzają ten nawóz pod sekcję międzyrzędzia na przykład. Ale wiesz co, Tomek, pokażmy, co jest takiego szczególnego. To jest produkt Carré. Naprawdę pierwsze pielniki powstały w 1938 roku, czyli to jest, no, powiedzmy, no, Tak. niebotyczne w czasie doświadczenie firmy. Tak jest, no to już jest trzecie pokolenie, które prowadzi tą firmę. Dokładnie. Doświadczenie ogromne. Dzisiaj nawet tutaj mamy na polu pana, który też wymyśla różne rzeczy. Właśnie projektuje od i w innych 25 maszynach. lat. Tak, dokładnie. I teraz skupmy się na paru rzeczach. Prosta rzecz, regulacja. To jest zawsze trudne w pielnikach i to wymaga troszeczkę precyzji, Tak. bo to jest precyzyjna wbrew pozorom maszyna. Tak. Ale ja zwróciłem Tomek uwagę na to, że no mam pokrętło. Pokrętła. Nie muszę mieć klucza. Nie musimy używać klucza, więc bardzo wygodnie i elastycznie możemy sobie przesuwać Dokładnie. chociażby poprzeczkę z elementem roboczym. Podobnie tutaj mamy Regulację. płynną regulację bezstopniową. Dokładnie. Wystarczy odgiąć ten element, pokręcić korbą, widzimy na skali jakie mamy ustawienie. I mamy od razu widać różnicę. Tak. I to I potem wiadomo, musimy to ustawić na wszystkich sekcjach pielących lub troszeczkę głębiej, jeżeli chcemy, za kołami ciągnika. przy okazji blokada pracy Tak. i blokada pozycji transportowej. Tak. Proste, Możemy, nieskomplikowane. oczywiście nie musimy tego do transportu używać, możemy, kiedy mamy na przykład taki kawałek pola, gdzie nie chcemy tą daną sekcją pielić, to wtedy Ale ją dla sobie bezpieczeństwa uniesiemy. zawsze warto. Tak, Kolejna rzecz, bo mówiliśmy już wcześniej, że to już jest systemem prowadzenia kamerą. tak, tutaj mamy kamerę, Podejdźmy do niej. możemy do niej podejść, zobaczyć ją sobie. To jest kamera, która jest w produkcji też Carré. Tak, I to bo jest mamy na rynku głównie producent klas jest Tak, kamer. głównie klas, natomiast ta kamera wnosi jeszcze coś więcej, bo nie tylko rozróżnia kolory roślin dobrane, Tak. ale tutaj można całą paletę, nawet bardzo nietypowe rośliny, nawet takie, które rosną na niebiesko czy na fioletowo, w różnych na Też przykład wprowadzić. rodzajach kapusty, można wprowadzić i ona będzie stricte według tego prowadziła maszynę. Ale mam do Ciebie pytanie, bo Ty jesteś bardziej zorientowany. Ona ma kilka postawień kąta. Tak, Co to tutaj jest? jest kąt ustawienia kamery. Ja jeszcze dodam jedną rzecz. W tej kamerze również jest zamontowany czujnik prędkości. Więc odpada nam jakiś dodatkowy czujnik, tutaj jakieś dziwne kalibracje. Mamy to wszystko dwa w jednym. I teraz ten kąt ustawienia, on zależy od tego, jaka jest wysoka roślina główna i ile rzędów też chcemy sobie tą kamerą obejmować. Ale pytanie, jak będą bardzo rzadko,
to wtedy też się zmienia ustawienie kamery? Tak, wtedy kamera, i jeżeli na przykład są rzadko rośliny posiane i są małe, no to kamerę troszeczkę opuścimy. I wtedy nasz komputer, nasza aplikacja pokaże, pod jakim kątem ustawić tą kamerę, żeby optymalnie widziała Łapać rośliny. jak gdyby jak największą jak gdyby ilość roślin. No bo jeżeli kamera miałaby widzieć 3 rzędy, to musi być wysoko, Rozumiem. ale gorzej będzie widziała roślinę. Tak. Czyli bardziej ustawienie pasuje do wyższych roślin. Rozumiem, rozumiem. To jest I to bardzo... jest jeden z elementów, które prowadzą tą maszynę. Tomek, jedna rzecz, która mi też zwróciła uwagę. Są różne rozwiązania tak zwanych kroi prowadzących w Tak. pielnikach, nie? Ja nie mam nic przeciwko, bo to zawsze pomaga, ale ten krój jest zupełnie inny. Tak, on jest szeroki tutaj, żeby też się zbyt mocno nie zagłębiał w glebie, żeby się dobrze toczył. Poza tym, jak tutaj widzimy cały ten układ powiązany tutaj z No ścięgnami, właśnie, bo widzę, że to jest takie tutaj on jest powiązany, trochę bardziej rozbudowane. Tak, on jest rozbudowany i jest powiązany również z tą ramą przesuwną, która rusza się w ten sposób. Tam widzimy te elementy, które to wysuwają za pomocą siłownika. Jakby można było kamerę zwrócić uwagę właśnie na te elementy I ten prowadzące. ruch w prawo czy też w lewo wynosi po 20 cm, czyli łącznie mamy skok do 40 cm, co jest Ale bardzo zwróciłem dużym uwagę, że po osiągiem. pierwsze, nie, to prowadzenie jest bardzo takie skonsolidowane. To nie Tak. jest przesadnie rozbudowane. Są bardzo duże stworznie, które są powiedzmy dużej średnicy, w 2 punktach podparcia. I to wszystko jest na teflonowym takim Tak, po to, żeby to płynnie się odbywał ten ruch, łożysku ślizgowym. gładko, żeby to wszystko Tak, ładnie ale chodziło. to wtedy wymaga niskiego poziomu smarowania. Nie trzeba tego tawotu aż tyle, tylko optymalnie. Tak, tu praktycznie sama maszyna ma bardzo mało punktów smarowania. Właściwie to tylko na tym układzie Prowadzenia. powiedzmy, prowadzenia. Ale jedną rzecz musimy jeszcze dodać. Kamera to jest jedna rzecz, a tam na dole są takie wąsy. To są Tak, czujniki właśnie. dotykowe i je się ustawia też oczywiście na rośliny już troszeczkę wyższe. Dokładnie I tak. takie, które już mają łodygę, typu na przykład słonecznik, kukurydza. I wtedy możemy sobie na aplikacji ustawić, że chcemy mieć prowadzoną maszynę albo tylko na kamerę, albo tylko na czujniki, albo na oba naraz. Czyli możemy mieć 3 w jednym. Tak, dodatkowo jeszcze mamy w kabinie ciągnika zamontowany joystick. Czyli I w jeszcze takich ekstremalnych przypadkach możemy sobie nawet joystickiem odpowiednio ustawić i przesunąć tą ramę to jest ręczną. wyjątkowo praktyczne, bo niektórzy klienci, no powiedzmy, boją się na przykład elektroniki czy coś takiego, ale czyli istnieje też tak zwany wariant na joystick. Tak, czyli tych trybów troszeczkę jest pracy. W samej kamerze jest też dużo ustawień takich praktycznych, bo tam się wprowadza jakaś szerokość rośliny i tak dalej, i tak dalej. I ta kamera, gro prac za nas wykona. To jest takie oko sztuczne dla operatora. Jeszcze jest, bo to jest maszyna przygotowana na kukurydzę, ale pytanie jest, bo mocno popularne są tak zwane te gwiazdy pielące. Tak, Czy tutaj- tu też istnieje taka możliwość? Oczywiście, tutaj mamy taką powiedzmy wersję stricte pod kukurydzę, 6 rzędów. Tak. Wyposażenie mamy tutaj zęby z gęsiostópkami, Tak. sprężyste. Noże Mamy mogą też- być różne. Noże też mogą być różne, bo tam Podcięte, prawe, lewe tak, i na tego. przykład pod buraki może być ten Dokładnie. nóż taki z tym bokiem, Dokładnie. żeby nie uszkadzał rośliny. Tutaj mamy talerze, które chronią rośliny. I A. teraz jak je opuścimy na ziemię, to na przykład roślina jak jest w małym stadium rozwoju, ona nie będzie przysypywana przez ziemię. Tak. Natomiast dzisiaj myśmy specjalnie unieśli, bo jak trochę szybciej jedziemy pielnikiem, to nam gęsiostópka podsypuje ziemię, właśnie to co pokazywaliśmy, Blokując, na linię dokładnie. wysiewu, zatuszając, blokując Blokując wzrost chwastów. Ale też I zwróciłem teraz uwagę, że powrócę te... do tego pytania, No. które zadałeś, bo potem po prostu zapomnę. Tak, Oczywiście gwiazdy mogą być tutaj domontowane, gwiazdy pielące Tak. na rzędzie. rozumiem. Nie? Czyli one wtedy mają elastyczne te palce Tak. i one bardzo ładnie wyrywają wszystkie chwasty Pięknie. z linii rzędów. Natomiast bardzo fajnym też rozwiązaniem jest dodanie tutaj jeszcze zgrzebła zaganiającego, Tak, które ja nam te widziałem. wszystkie chwasty tutaj wykopane, pocięte, wyciągniesz na powierzchnię, rozciągnie, przyjdzie Dokładnie słońce, tak. wiatr osuszy, chwast ma mniejszą siłę już potem do powrotu do rozrostu. Genialna maszyna na genialne czasy, właśnie na te wszystkie zielone łady. Warto się zainteresować, szczególnie kiedy to jest producent z gigantycznym doświadczeniem. Tak, i to jest producent, który tak naprawdę swoją siłę zbudował właśnie na pielnikach. Bo to Dokładnie nie tak. są tylko pielniki do kukurydzy, Do buraków. do buraków, do rzepaku, do soi, do słonecznika. To są też pielniki do warzyw. I tutaj jest wspaniała, piękna, fantastyczna oferta do wszystkich warzyw, które sobie tylko wymyślimy. I mamy Nawet mnóstwo mają tutaj technologię doposażeń do tego. uprawy striptil. Mają uprawę Mają stricte. robota Mają robota do też, warzyw. który pracuje w warzywach.
To wszystko na pewno jeszcze pokażemy, ale dopiero teraz zaczynamy. Tomek, zapraszamy do kolejnych odcinków z Karę. Dziękuję Ci, to Bardzo naprawdę dziękuję. wiedza. Do następnego programu.